Witamy cieplutko. Dzień dobry. Z Wami kanał Na Pozytywie, Wiktoria, Irina i nasz subskrybent Grzegorz. Dzień dobry. I dziś przyjechaliśmy do miasta, za które już dawno temu do nas pisali w komentarzach. I miasto nazywa się Lubartów. Lubartów. Miasto Tak. na północ od Lublina, 26 km. tak. I to oczywiście, że teraz wszystko pokażemy. To tutaj jedna z najgłównych ulic w Lubartowie. Tak ona wygląda. Dużo sklepów. Jak mówił Grzegorz, to jest miasto, w którym mieszkali w połowie Polacy, w połowie Żydy. I tutaj od razu to widać po restauracjach i po kawiarniach, bo nawet zdania tutaj dużo różnych żydowskich. A wiemy, jak nazywa się żydowskie danie, bo jesteśmy z Odessy, a wszyscy wiedzą, że w Odessie też mieszkali i mieszkają dużo Żydów. I też oczywiście mamy dużo wszystkich hebrajskich dań. I jest jakieś tradycyjne w Odessie takie żydowskie pieścionki, bo na przykład u nas tutaj w Polsce nazywają Żydami, ale na przykład u nas w Odessie Żydy to Jewreji, a Żydy to dosyć takie obraźliwe może być słowo. A tutaj na przykład falafel. Falafel to jest żydowskie. Dużo kebabów. Naprawdę. Jeden, drugi, trzeci. Kantor. Jakoś tak tutaj wszystko wygląda. Tutaj parking główny. Widać, że centrum miasta, bo dziś dużo ludzi. Wszystko zamknięte dziś. No słuchajcie, jeszcze jeden kebab. Wszystko tylko w kebabach. Dużo różni. Miasto kebabu. Ja tak zrozumiałam, że przyjechaliśmy w miasto kebabów. Bo tutaj wszystkie restauracje to tylko kebaby. Wiem, że to narodowe danie teraz polskie. Teraz to narodowe danie, u nas jeszcze nie. Tak. Idziemy, pokażemy jeszcze, co to tutaj jest. To taki jak ryneczek malutki w tym mieście. Idziemy do głównego miejsca, jakie jest w wszystkich miastach. To jest urząd. Zaraz zobaczymy, jaki urząd jest w Lubartowie, jak on wygląda. A tak wygląda urząd Lubartowa. Dziś oczywiście wszystko zamknięte. Tutaj taki sklep jest koło urzędu. Just Girl. Ciekawe, co tam jest. Jakieś ubrania. Oczywiście sklep malutki, bo miasto nie jest jakieś duże. Tak, a tutaj Centrum Kultury. Aha, Lubartowski Ośrodek Kultury. Kulturne życie od razu widać, że w Lubartowie jest. Zaraz przyjdziemy przez jakąś bramkę. Idziemy do miejscowego kościołu. Tutaj tak. Zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj miejscowy kościół jest. Oczywiście, że teraz pójdziemy. Jak tam można. Taki samochód, myślę, że jak Tunio pokazywał, ale tylko biały. Znany polski samochód. Wchodzimy do Bazyliki Świętej Anny, jednego z najładniejszych kościołów Lubartowa.
ludzi tutaj idą. No, to jest terytoria kościoła, tutaj można posiedzieć. To jest bardzo dobrze. U nas w prawosławnych cerkwach trzeba tylko stoić. A tutaj ludzie mogą posiedzieć. I to jest bardzo dobrze, bo nie wszystkie ludzie mogą długo stoić na ulicy. Jak przyjść w niedzielę do polskiego kościoła, to można zobaczyć, że w Polsce dużo ludzi chodzą do kościoła. I to każdy może ocenić dla siebie, to jest dobrze albo nie. Dziś rano, niedzieli, bardzo jeszcze wcześnie i tyle ludzi na ulicach miasta. I co, to już jest ten zamek znany? Pałac Sanguszków. Pałac? Kogo? Sanguszków. Sanguszków. Sanguszkowie to jest ród, który założył Lubartów. Aha, piękna bardzo wygląda. Zaraz zobaczymy bliżej. Lewart i od nich nazwy herbu, nazwa miasta. Jeszcze raz poprosimy. Sanguszkowie mieli herb Lewart. I to miasto nazywało się Lewartów od nazwy tego herbu. Później było zmienione na Lubartów, żeby łatwiej było zapamiętać. Jasne. Dziękujemy. W Sanguszkach w tym pałacu mieszkał ród Firlejów. Aha. A teraz tu jest starostwo. Starostwo. Miasteczko Lubartów ma więcej 21 000 mieszkańców. Miasto bardzo czyste, sympatyczne, zielone jak zawsze i Bardzo nam podoba, że w Polsce, gdzie nie przyjedziemy, takie pamiątki architektury w Polsce bardzo zadbani. I to nam podoba, bo taki musi być w każdym kraju, żeby ludzie mogli cenić swoją kulturę i swoje tradycje i zawsze o ich pomnieli. A my idziemy dalej. Tak, a tutaj koło zamku jest terytoria parku, tak? Parkowa zona. Chodzimy teraz na teren parku przy Pałacu Sanguszków. To jest jeden z ładniejszych parków na Lubelszczyźnie. A o Lubartowie możemy powiedzieć takie ciekawostki. Najbardziej znany w Polsce jest ze sketchu z kabaretu Dudek o dwóch Żydach załatwiających interesy. Tak zwany Lubartów 33. A Lubartów także jest znany z tego, że kiedyś były tu zakłady Unitry Kasprzak, które produkowały bardzo pożądane magnetofony Kondor i Finezja. To Irenka, dziś będziemy oglądać ten kabaret i szukać tego magnetofona, żeby u nas też był.
to pomyśleliśmy i zdecydowaliśmy, że to najładniejszy park nie w lubelskim województwie, a w Lubartowie. Tak? Tak, w Любартові. On taki widać, że duży jest. Wszystkie na służbie w kościele i nikt nie spaceruje, tylko my. Wszystka terytoria tutaj koło pałacu bardzo zadbana, bardzo czysto. I oczywiście od tego bardzo ładnie wygląda. Парк в Любартове реально очень красивый. Городок с населением чуть-чуть больше 20 тысяч человек. Но такая развитая инфраструктура, все есть, как всегда. И приятные, и красивые зоны отдыха. Чистые и уютные. Tutaj takie ławki pięknie. Można posiedzieć, odpocząć i poopalać się. Я всегда люблю, когда в парках такие лабиринты из кустов. To nie jest labirynty, Ну, я шучу. to tak wystrzyżone. А лавочки какие. Tak, ja już o tym да? mówiłam, tak. O, tam jakieś jeziorko. Zdecydowaliśmy zwiedzać Polskę, kiedy w Polsce tym latem najdłużej taki upał jest, tak? Да, 33 stopni. Tak, i bardzo trudno nam coś kręcić, bo mózg już w ogóle nie pracuje. Trudno, ale my silni. Tak. Chcieli, żeby było ciepło, to proszę. Tak. Życzenie spełnione. Tak. Ktoś tam już pływał może w fontanie, nie? Tak, na terytorii jest fontana i oczywiście ludzie i dziecko tutaj siedzą, bo tutaj trochę прохладniej. Возле этого фонтана так приятно, что сразу хочется там даже поплавать. Потому что по улице очень сложно сегодня ходить. Jeszcze Lubartowskiego ślimaka nie widzieliśmy. Trzeba go pokazać, gdzieś on idzie po swoich sprawach. Ale pewne, że za bardzo mu gorąco. Do widzenia, ślimak. Ale zobaczcie, jaki piękny jest. A tutaj koło samego centrum miasta mieszkają ludzie. No tak po prostu wszystko też odrestaurowane, wszystko czysto, wszystko zadbane. Jak zawsze w Polsce. O, już widać tam dom kultury jakiś jest. Zaraz pokażemy bliżej. O, zobaczcie, jak tutaj mieszkają. Jak zawsze. Wszystko zielone. Dużo kwiatek na podwórku. Są różnych. Gorąco, że chodzimy po ulicy o tak, żeby jakoś było lepiej mnie. Żeby do wieczoru nie była jak afroamerykanka. To główna ulica tutaj, taka długa. Одразу видать, что в Польше скоро выборы. Все в рекламе. Но реклама такая маленькая. У нас в Украине, когда выборы, то реклама такая 3/3, 4/4. А тут и политики такие скромные, скромные. Зараз pójdziemy na te strony i zobaczymy, co tam ciekawego w tym mieście. Idziemy do zwykłego osiedla tutaj takiego. Посмотрим на любартовские хрущевки. To nie jest już nowe domy jakieś. To tak od
Jak u wszystkich Польщі wygląda чудово в такому містечку, як Любартов. О, якийś zegar. Tutaj taki. Kto już nie chce być w Lubartowie, to jest miejsce, gdzie pokazane, jak jechać do Lublinu. Nasi drodzy, nie możemy i w tym filmiku, i o Lubartowie powiedzieć coś złego. Malutkie miasteczko, ale bardzo czyste, zadbane i przyjemno tutaj spacerować i wszystko pooglądać. I przyjemnie, że przyjechaliśmy i mieliśmy taką okazję. Так szybko показaliśmy Wam trochę Lubartów. Мы надеемся, вам понравился фильмик. Подписывайтесь на наш канал. Будем вас ждать с удовольствием. До widzenia. До zobaczenia. Cenia. Buziaczki. Buziaczki. Любартовський. A my jedziemy dalej.